Powiedziałem Wam, że ten transformator nie będzie działał, bo on faktycznie jest tak naprawdę tylko obudową. Pogrzebałem trochę w różnych internetowych portalach takich archiwalnych, na stronie Szukaj w archiwach, wiadomości Urzędu Patentowego, które są fantastycznym źródłem wiedzy o dawnych znakach towarowych, bo tak jak powiedziałem, ten jest 37294, a ten jest 37571, tak? Tutaj pod symbolem M9 znajdują się warszawskie zakłady maszyn elektrycznych, Warszawa, Okęcie, ulica Krakowiaków 6. Teraz już wiem, że jest to bliski kuzyn tego transformatora wyprodukowanego w warszawskich zakładach silników elektrycznych. To widzieliśmy, że w środku znajduje się właśnie silnik wyprodukowany przez fabrykę WZSE. Być może tam byłyby uwzględnione właśnie też silniki warszawskich zakładów silników elektrycznych. Bez problemu wchodzą tutaj wszystkie wtyczki z tamtego okresu. O, i tutaj znalazłem to właśnie, czego szukałem, czyli takie wkrętki dławikowe. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tymczasem założyć tutaj jakiś inny, pasujący transformator. To przypomnijmy sobie może działanie tych starych odkurzaczy. Cześć! Ostatnio w pierwszym noworocznym nagraniu strasznie długo Was męczyłem tym polskim odkurzaczem Gamma 2 z 1959 roku. To poprzednie nagranie trwało chyba dobrze ponad 1,5 godziny, ale też faktycznie przy tym odkurzaczu było dosyć sporo do zrobienia. No i przede wszystkim było też o nim dość dużo do opowiedzenia, bo jest to jednak dosyć ciekawe, fajne, zabytkowe urządzenie. Dzisiejsze nagranie na pewno będzie trwało dużo krócej, choćby dlatego, że urządzenie, które chciałbym Wam pokazać dzisiaj i które sam chciałbym obejrzeć, ponieważ mam je od niedawna, niestety jest niekompletne, więc na pewno nie sprawdzimy, czy działa i jak działa. Ale mimo wszystko uważam, że jest to dosyć fajny i ciekawy i cenny w jakiś sposób dodatek do kolekcji. I jest to też dosyć ciekawe uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy już w poprzednich nagraniach. Dlatego tutaj na stole mam m.in. dwa stare polskie odkurzacze z przełomu lat 50. i 60. Odkurzacz Skrzat i odkurzacz Syrenka. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem obydwa wzorowane na starych przedwojennych niemieckich odkurzaczach Kobold. Jeżeli oglądacie ten kanał od dłuższego czasu, mieliście cierpliwość zaglądać tutaj co jakiś czas, to możecie te odkurzacze pamiętać, aczkolwiek o nich mówiliśmy już, myślę, że mniej więcej rok temu i bardzo się cieszę, że dzisiaj przynajmniej na krótko możemy do nich wrócić. Ale dzisiaj stare odkurzacze nie będą głównymi bohaterami tego nagrania. Chciałbym razem z Wami obejrzeć ten stary polski transformator bezpieczeństwa typu TBZ-150 wyprodukowany przez warszawskie zakłady silników elektrycznych prawdopodobnie gdzieś na przełomie lat 50. i 60., czy gdzieś pod koniec lat 50., czyli mniej więcej ten transformator jest rówieśnikiem tego odkurzaczyka Gamma 2 z 1959 roku, o którym mówiliśmy niedawno i tak naprawdę jeszcze troszeczkę ten transformator z tym odkurzaczem łączy, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Na razie chciałbym tę Gammę 2 odstawić, żeby mieć tutaj troszeczkę więcej miejsca na stole warsztatowym. To nie jest zresztą pierwszy stary czy zabytkowy transformator, który oglądamy na tym kanale. Pokazywałem już dwa inne stare transformatory mniej więcej z tego samego okresu, właśnie z przełomu lat 50. i 60. W jednym z niedawnych nagrań oglądaliśmy dosyć szczegółowo ten bardzo fajny transformator z roku 1963, wyprodukowany w zakładach wytwórczych aparatów wysokiego napięcia w Warszawie, zakładach oznaczonych symbolem A1 w takiej ładnej bakelitowej obudowie z oryginalnym wyposażeniem, oryginalnymi częściami. Transformator, który działa, no w każdym razie można nagranie poświęcone temu transformatorowi obejrzeć już na kanale. Pokazywałem tam także króciutko transformator wyprodukowany w tych samych warszawskich zakładach
w roku 1955. To jest transformator TB2, tamten, który pokazywałem przed chwilą, to był transformator TB3, również w zakładach A1 w Warszawie, które miały również oddział w Przemyślu. Z tego oddziału później rozwinęła się przemyska Fanina, znana właśnie między innymi z produkcji transformatorów bezpieczeństwa czy transformatorów ochronnych. Temu transformatorowi jeszcze nie poświęcaliśmy oddzielnego nagrania i na pewno on się również niebawem pojawi. Wydaje mi się, że on też powinien działać, ale trzeba to wszystko sprawdzić. Ma troszeczkę inny zakres 28 i 36 V. Natomiast niedawno udało mi się zdobyć właśnie ten transformator, tak jak powiedziałem, wyprodukowany przez warszawskie zakłady silników elektrycznych. Niestety nie ma na nim daty, ale z tego co wiem, te zakłady istniały mniej więcej do roku 1961. Nie ma o nich też zbyt wiele informacji. Pozwólcie, że sięgnę do literatury. Pogrzebałem trochę w różnych internetowych portalach takich archiwalnych, na stronie Szukaj w archiwach. Znalazłem tylko informację, że w Archiwum Państwowym w Warszawie znajdują się jakieś akta dotyczące warszawskich zakładów silników elektrycznych, obejmujących okres od roku 1951 do roku 1956. Myślę, że warto będzie kiedyś tam do Archiwum Państwowego w Warszawie się wybrać i w tych aktach trochę pogrzebać. Natomiast znalazłem też informację, że w tym samym Archiwum Państwowym w Warszawie znajduje się zarządzenie ministra przemysłu ciężkiego w sprawie połączenia przedsiębiorstw Warszawskie Zakłady Silników Elektrycznych i Warszawskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych w jedno przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Warszawskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, czyli znany z późniejszych lat warszawski Wamel. Zresztą do dzisiaj istnieje firma Wamel, która nawiązuje do historii tych warszawskich zakładów, natomiast to rozporządzenie, o którym powiedziałem, pochodzi z roku 1961, no czyli możemy przyjmować, że od tego roku warszawskie zakłady silników elektrycznych przestały funkcjonować i dalej funkcjonowały już jako warszawskie zakłady maszyn elektrycznych. Krótką wzmiankę o tym znalazłem też w jakimś niedużym skanie z takiej opublikowanej chyba w latach 70. grubej książki Encyklopedia Warszawy. Tam jest wymieniony w rozdziale poświęconym różnym warszawskim przedsiębiorstwom wymieniony jest m.in. Wamel i jest tam chyba nawet napisane, bo widziałem taki fragment zdjęcia, że Wamel właśnie powstał z połączenia dwóch dawnych przedsiębiorstw, czy dwóch dawnych firm, natomiast nie mam jeszcze tej encyklopedii, muszę ją sobie przy okazji zamówić i być może uda się tam znaleźć jeszcze troszeczkę więcej informacji. Wiem tylko, że warszawskie zakłady silników elektrycznych miały swoją siedzibę przy ulicy Krakowiaków na warszawskim Okęciu, tam zresztą, gdzie później miał swoją siedzibę również Wamel. To jest dosyć niedaleko od Fortu Okęcie, gdzie nastąpiła słynna katastrofa lotnicza, w której zginęła m.in. Anna Jantar. Szukając informacji o tych warszawskich zakładach silników elektrycznych, zajrzałem też, za chwilkę Wam to pokażę, do wiadomości Urzędu Patentowego, które są fantastycznym źródłem wiedzy o dawnych znakach towarowych. Bardzo Wam to polecam. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę internetową po prostu wiadomości Urzędu Patentowego, to traficie na stronę z publikacjami właśnie Urzędu Patentowego i tam uporządkowane według dat są wydania tych wiadomości w plikach PDF chyba od lat 30. albo nawet od końca lat 20. nie pamiętam. Można tam znaleźć zawsze na końcu każdego takiego wydania wiadomości wykaz zarejestrowanych w danym roku czy w danych miesiącach znaków towarowych różnych firm. No i między innymi grzebiąc sobie w tych wiadomościach w wydaniu numer 1 ze stycznia-lutego 1956 roku znalazłem znak towarowy 37 571 warszawskich zakładów silników elektrycznych przedsiębiorstwa państwowego, wytwórnia silników elektrycznych, wytwarzane towary, silniki elektryczne i transformatory, a ten znak towarowy dosyć łatwo w tych wiadomościach odszukać, bo każdy taki znak opatrzony jest numerem rejestru. W tym przypadku to jest, tak jak tutaj patrzę na tabliczkę znamionową, 37 571 i właśnie pod tym numerem wystarczy w kolejnych wydaniach wiadomości
ten znak odnaleźć. Nawiasem mówiąc, pokażę na chwilkę Wam jeszcze ten odkurzaczek Gamma 2, bo na nim jest to charakterystyczne, umieszczane gdzieś do początku lat 60. logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego i na nim również znajduje się numer rejestru, numer wpisu znaku towarowego do Urzędu Patentowego, tutaj pod numerem 37294 i tak się składa, że ten wpis znajduje się dokładnie w tym samym wydaniu Wiadomości Urzędu Patentowego numer 1 z 56 roku, w którym znalazłem wpis tego znaku towarowego Warszawskich Zakładów Silników Elektrycznych, tylko troszeczkę wcześniej, bo tak jak powiedziałem, ten jest 37294, a ten jest 37571, tak? 37571, tak, czyli gdzieś tam na początku tego rozdziału ze znakami towarowymi znajduje się logo RFSG. I jest jeszcze jedna rzecz, która te dwa znaki łączy. O tym też już mówiłem. Zarówno na tym logo Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego, ono tutaj może nie jest świetnie widoczne, ale na innych starych odkurzaczach Gamma 2 czy Alfa 2 czy Alfa ono jest widoczne. Znajduje się także skrót DW1 i dokładnie ten sam skrót można obejrzeć, zobaczyć tutaj na tym znaku towarowym Warszawskich Zakładów DW1. Różnica jest tylko taka, że RFSG wykorzystywało chyba rzymską jedynkę, tak, a tutaj jest normalna arabska jedynka. Mówiłem Wam w poprzednim nagraniu, że tak nie do końca jeszcze wiem i być może się tutaj mylę, co oznaczał ten skrót, ale nie jestem tak całkiem pewien, czy aby nie był to jeszcze jakiś ślad, czy jakaś pozostałość klasyfikacji jako zakład tak zwanej drobnej wytwórczości, bo kiedy te fabryki powstawały w połowie lat 50. czy na początku lat 50. to były właśnie z tego co wiem wpisane do takiego rejestru tak zwanej drobnej wytwórczości. W każdym razie produkty przez nie oferowane były właściwie taką produkcją jeszcze mało seryjną. Przypuszczam, że właśnie to mógł oznaczać ten skrót, ale jeżeli się mylę, proszę poprawcie mnie w komentarzach. Sam jestem bardzo ciekawy, bo na ten skrót DW1 trafiłem, tak jak już to mówiłem chyba w poprzednim nagraniu, w przypadku kilku właśnie różnych takich później znanych, wcześniej rozwiniętych z takich powiedzmy małych, niedużych firm, zakładów mniej więcej z drugiej połowy lat 50. Także to są te cechy, które łączą te dwa znaki towarowe, dwóch właściwie poza tym niezwiązanych ze sobą zakładów Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego i Warszawskich Zakładów Silników Elektrycznych. Gammę 2 mogę z powrotem odstawić. Szukałem oczywiście śladów tych warszawskich zakładów silników elektrycznych, na przykład w informatorze zaopatrzeniowca. Niestety ten informator pochodzi z końca lat 60., z 68 roku. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli chodzi o wyszukiwanie adresów różnych zakładów produkcyjnych z okresu PRL-u. Tutaj pod symbolem M9 znajdują się warszawskie zakłady maszyn elektrycznych, Warszawa Okęcie, ulica Krakowiaków 6 i to jest właśnie warszawski Wamel, który powstał na miejsce warszawskich zakładów silników elektrycznych. Chciałbym teraz na króciutko przypomnieć te dwa stare odkurzacze, o których mówiliśmy, tak jak Wam już wcześniej powiedziałem, chyba prawie rok temu. To jest stary polski odkurzacz Skrzat. Niestety nie wiem dokładnie z którego roku, bo nie ma tutaj na nim daty produkcji, ale zakładam, że powstał on właśnie gdzieś pod koniec lat 50., może w roku 60. najpóźniej. I wtedy, kiedy go oglądaliśmy, ten chyba rok temu, jeszcze nie do końca zidentyfikowałem ten skrót WZSE M18. M18 to jest właśnie dawny symbol warszawskich zakładów silników elektrycznych, który przestał funkcjonować, kiedy z tych zakładów utworzono warszawskie zakłady maszyn elektrycznych funkcjonujące pod oznaczeniem M9. Odkurzacz ręczny Skrzat o mocy pobierania 100 W i tutaj jest jego numer seryjny 1818 chyba egzemplarz, tak? Czyli taka faktycznie mało seryjna produkcja. Nawiasem mówiąc, od razu dla porządku powiem, że ta ssawka, która jest tutaj zamontowana, pochodzi od radzieckiej Czajki. Ja po prostu nie mam oryginalnej ssawki od tego odkurzacza, a ta jest jednak przynajmniej jakoś zbliżona i lepiej to zawsze prezentuje się
w kolekcji. No i tak jak wam powiedziałem, ten rok temu jeszcze nie bardzo byłem pewien, kto właściwie ten odkurzacz wyproduktował, natomiast teraz już wiem, że jest to bliski kuzyn tego transformatora wyprodukowanego w warszawskich zakładach silników elektrycznych i to mniej więcej w tym samym okresie. Myślę, że obydwa te urządzenia powstały gdzieś właśnie pod koniec lat 50. Skrzata na razie odstawię. Mam nadzieję, że mi się tutaj nie przewróci i pozwólcie, że wezmę też jeszcze na chwilkę ten stary odkurzacz Syrenka, który jest praktycznie 1:1 kopią niemieckiego odkurzacza Vorwerk Kobold. Ten odkurzacz pochodzi z roku 59, tutaj akurat na nim wybita jest data produkcji, został wyprodukowany przez Stołeczne Zakłady Sprzętu Gospodarstwa Domowego, o którym do dzisiaj tak naprawdę, mimo że od czasu kiedy oglądaliśmy ten odkurzacz minął rok, niewiele więcej wiem, nie znalazłem wiele śladów ani żadnych innych produktów tej fabryki, jest to odkurzacz typu OL1. No i rok temu, jak oglądaliśmy ten odkurzacz, ja go sobie tutaj odstawię, mam nadzieję, że on mi się nie przewróci, to widzieliśmy, że w środku znajduje się właśnie silnik wyprodukowany przez fabrykę WZSE Warszawa i znajdowało się tam identyczne logo jak to, które widnieje na tym transformatorze. Jakoś wtedy nie przyszło mi do głowy, bo tam chyba też jest widoczny numer rejestru, żeby zajrzeć do tych wiadomości Urzędu Patentowego, a może po prostu jeszcze wtedy nie wiedziałem, że taka możliwość w ogóle istnieje i że te wiadomości Urzędu Patentowego dostępne są online. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy obejrzeć takiego wcale nie bardzo dalekiego kuzyna tych odkurzaczy, czy w każdym razie jednego odkurzacza i jednego silnika, który znajduje się w tym odkurzaczu Syrenka. Swoją drogą trochę się dziwię, że silniki z tych odkurzaczy, czy w ogóle silniki produkowane przez warszawskie zakłady silników elektrycznych nie znajdują się w katalogu silników, który mam tutaj z 1963 roku. Co prawda w tym czasie ta fabryka została już zamieniona w warszawskie zakłady maszyn elektrycznych, ale ciągle nie znajduję tutaj żadnej informacji o silnikach tam produkowanych, a jednak kilka razy widziałem w internecie, w ofertach internetowych oferty ze sprzedażą silników wyprodukowanych pod koniec lat 50., czy właśnie w roku 60 lub 61 przez te warszawskie zakłady na Okęciu. Więc wydawałoby mi się, że taki katalog powinien je uwzględniać, natomiast on tutaj we wstępie w rozdziale wytwórcy na stronie 35, pozwólcie, że ja tam szybko zajrzę. O, znalazłem tutaj ten rozdział wytwórcy i tutaj tak naprawdę wspomniany jest tylko Zakład Konstrukcji Urządzeń i Maszyn Elektrycznych i Zakład Wyposażeń Elektrycznych Instytutu Elektrotechniki, a dalej jest napisane poza Instytutem Elektrotechniki do uruchomienia produkcji silników komutatorowych małej mocy przystąpiły opolskie zakłady silników elektrycznych M6 w Brzegu. Widzieliśmy sporo silników z tych zakładów, między innymi w troszkę nowszych odkurzaczach Gamma 2 z połowy lat 60., czy z lat 63-64. No i też dobrze znana fabryka wodomierzy we Wrocławiu, ulica Długosza 2/6. To już wielokrotnie pokazywałem. Mam tutaj wiele silników wyprodukowanych właśnie przez fabrykę wodomierzy we Wrocławiu. Silników do odkurzaczy, tak jak ten silnik typu SK5A, ale podobne silniki pojawiały się w bardzo wielu starych odkurzaczach z początku lat 60. Natomiast tutaj nie ma w ogóle silników, ani tych dawnych warszawskich zakładów silników elektrycznych, ani urządzeń z warszawskich zakładów maszyn elektrycznych. Oczywiście trzeba pamiętać, że ten prezentowany tutaj katalog z 1963 roku obejmuje wyłącznie silniki komutatorowe i teraz tak sobie myślę, że bardzo możliwe, że po utworzeniu warszawskich zakładów maszyn elektrycznych w 1961 roku po prostu zrezygnowano tam z dalszej produkcji tych małych silników komutatorowych do sprzętów gospodarstwa domowego, tak jak te dwa odkurzacze, że taką produkcję przeniesiono właśnie na przykład do wspomnianych zakładów we Wrocławiu czy w Brzegu. Natomiast Wamel skupił się wyłącznie na produkcji silników indukcyjnych, nie wiem, jedno- czy trzyfazowych, bardziej do zastosowań przemysłowych.
Niestety nie mam starszych katalogów z lat 50. silników komutatorowych. Być może tam byłyby uwzględnione właśnie też silniki warszawskich zakładów silników elektrycznych i nie mam też mniej więcej z tego okresu, z początku lat 60. katalogów silników indukcyjnych, bo być może tam właśnie znajdowałyby się już silniki produkowane w warszawskich zakładach maszyn elektrycznych. Tak jak powiedziałem, kilka takich silników w internecie widziałem, natomiast niestety one gdzieś były w sprzedaży daleko ode mnie, bez możliwości wysyłki. Na to są jednak ciężkie rzeczy i nie miałem możliwości ich zamówienia, ani akurat wtedy pojechania i odebrania ich, ale mam ciągle nadzieję, że taki silnik elektryczny, indukcyjny czy komutatorowy, no poza tymi, które mam tutaj w tych odkurzaczach, że taki silnik uda mi się jeszcze gdzieś dostać. Popatrzyłem sobie oczywiście też w internecie na stronę internetową obecnego Wamelu i tam jest bardzo króciutko opisana historia. Zrobiłem sobie tutaj takie króciutkie notatki. Tam jest tylko napisane, że początki firmy sięgają utworzonej w 1945 roku wytwórni elektrotechnicznej inżyniera Kazimierza Pustoły, jednego z pionierów polskiej elektryki czy energetyki, chociaż to nie jest tak do końca ścisłe, bo ta wytwórnia elektrotechniczna Kazimierza Pustoły wcale nie powstała w roku 1945, ona została reaktywowana po wojnie, natomiast ona istniała, czy została założona już mniej więcej w połowie lat 30., a sam Kazimierz Pustoła był, jak powiedziałem, takim pionierem polskiej elektryki, energetyki i był, to jest w sumie, myślę, że ciekawe w dzisiejszym kontekście, jednym z takich pionierów projektów pojazdów elektrycznych, między innymi właśnie elektrycznych wózków do przeważania towarów gdzieś na dworcach czy w jakichś halach fabrycznych, więc myślę, że jego umiejętności dzisiaj byłyby jak najbardziej na czasie. Nawiasem mówiąc, mam w mojej bibliotece taką książkę Małe silniki jednofazowe. To jest książka wydana w roku 59, czyli myślę, że mniej więcej tak jak powstawały te urządzenia, o których dzisiaj mówimy, ale to, co jest ważne, to wydaje mi się, że jeden z autorów tej książki, Jerzy Pustoła, to jest chyba syn właśnie tego pioniera polskiej elektryki i wytwórczości silników Kazimierza Pustoły. To jest właściwie wszystko, czego udało mi się dowiedzieć o historii tej fabryki i tak jest to troszeczkę więcej niż wiedziałem te kilka miesięcy temu, kiedy oglądaliśmy odkurzacze Skrzat czy odkurzacze Syrenka, także historią nie będę Was już dzisiaj dręczył, ale bardzo, bardzo mnie ciekawi, jak ten transformator wygląda w środku. Tak jak Wam powiedziałem, jest to transformator ochronny, czy transformator bezpieczeństwa w takiej bardzo solidnej obudowie. Wydaje mi się, że powinien tutaj mieć, albo oryginalnie miał jakąś gumową uszczelkę chroniącą go przed wilgocią, czyli urządzenie, które można było stosować w jakichś warunkach, nie wiem, na budowach, w jakichś zakładach naprawczych, w jakichś fabrykach. Nie wiem, czy w kopalniach stosowano akurat tego rodzaju transformatory ochronne. No w każdym razie w różnych warunkach grożących porażeniem prądem. On miał napięcie pierwotne 220V i napięcie wtórne 24V, czyli tak jak najwyższe napięcie tego transformatora 24V, jak najwyższe napięcie wtórne tego transformatora, który oglądaliśmy w jednym z poprzednich nagrań. Ja nawet pokazywałem tam podłączenie takiej lampki z żarówką zasilaną właśnie napięciem 24V. Tutaj na pokrywie tego transformatora znajdują się dwa gniazdka elektryczne i zainteresował mnie ten symbol A19. Zajrzałem sobie do mojego sprawdzonego informatora zaopatrzeniowca i tutaj jest rozdział poświęcony sprzętowi instalacyjnemu, porcelanie elektrotechnicznej i technicznej i rzeczywiście pod symbolem A19 kryją się olkuskie zakłady wytwórcze sprzętu instalacyjnego, wierbka koło olkusza. Na początku myślałem sobie, że to są takie jakieś specjalne gniazdka, w które można było tylko włożyć specjalnie przewidziane do niższego napięcia wtyczki, ale tak sobie potem sprawdziłem i właściwie bez problemu wchodzą tutaj wszystkie wtyczki z tamtego okresu, natomiast byłby chyba problem z włożeniem do nich takich współczesnych wtyczek. One mają troszeczkę grubsze, zauważcie, te bolce. Natomiast to jest normalna stara wtyczka przewidziana na napięcie do 250V i ona tutaj
bez problemu. Tak samo możemy podobną wtyczkę, która jest przy tym naszym transformatorze z 63 roku sprawdzić i ona też tutaj bezpośrednio wchodzi, czyli nie, to nie były gniazdka przewidziane specjalnie na instalację 24V. Można było tutaj w takiej instalacji korzystać z takich klasycznych wtyczek. Wiem, że później w tych transformatorach z faniny były już stosowane takie troszeczkę inne wtyczki, które pasowały tylko do tych wtyków 24V. Tutaj rzućmy jeszcze raz okiem na tabliczkę znamionową. O logo już mówiliśmy, o typie już mówiliśmy. TBZ 150, napięcie pierwotne 220, wtórne 24V, prąd 6,25. No i tutaj na dole jest jeszcze tabliczka przed włączeniem transformatora. Przyłącz tutaj uziemienie i jest przewidziana na montaż takiego przewodu ochronnego śrubka. Te gniazdka faktycznie nie są wyposażone w przewód ochronny. Powiedziałem Wam, że ten transformator nie będzie działał, bo on faktycznie jest tak naprawdę tylko obudową. On powinien być w środku pusty. Ja tego jeszcze nie sprawdzałem, ale chciałbym tak czy inaczej do niego zajrzeć, ponieważ interesuje mnie, jakie są tutaj mocowania w środku, bo oczywiście chciałbym pracę tego transformatora kiedyś odtworzyć. Spojrzę na jeszcze jedną rzecz. Chciałbym zajrzeć do jeszcze jednego katalogu takiego małego sprzętu elektrotechnicznego, instalacyjnego. To jest katalog z roku 1958, sprzęt instalacyjny elektrotechniczny, który Wam też już chyba kilka razy pokazywałem, aczkolwiek jeszcze samego takiego przeglądu tego katalogu nie robiłem. I tutaj gdzieś na pewno, przepraszam, muszę je znaleźć, są też takie gniazdka, jak znajdują się na tym transformatorze i powinny tutaj też być takie, nie wiem, dławiki to się chyba nazywa, przelotki takie bakelitowe, które były tutaj wkręcane, przez które wychodził przewód, bo tego, jak widać, tutaj brakuje. Zaraz spróbuję to znaleźć i Wam to pokażę. Ewentualnie tutaj są takie gniazda wtyczkowe, ale przystosowane do instalacji natynkowej, chociaż wydaje mi się, że tutaj ta górna część z samym tym gniazdkiem chyba jest odkręcana. No i tu jest jeszcze takie, tylko że te są w obudowie aluminiowej i tutaj mam jeszcze takie chyba najbardziej zbliżone do tych, które mamy na tym transformatorze. Gniazdo wtyczkowe, obudowa bakelitowa, szczelna. Tylko że ono też jest, tutaj widzę, przystosowane do instalacji natynkowej, natomiast wydaje mi się, że ta cała górna część jest odkręcana i to jest właściwie chyba dokładnie takie gniazdko, jak tutaj na tym transformatorze. O, i tutaj znalazłem to właśnie, czego szukałem, czyli takie wkrętki dławikowe i redukcyjne. Mniej więcej coś takiego by mi się przydało właśnie tutaj, jak będę wyprowadzał przewód z tego transformatora. Nawet chyba mam, takie dławiki, ale one są tutaj zdecydowanie za małe, no i nie pasują. Wolałbym takie bakelitowe, mniej więcej pochodzące z epoki. Ale na pewno coś takiego znajdę do wyprowadzenia tutaj przewodu zasilającego do gniazda 220 czy 230 V. Ok, teraz przyniosę klucz i odkręcimy te śruby i zajrzymy do środka tego transformatora. To jest 10. Od razu też to. No i jest, puściło. Tak, jest tutaj gumowa uszczelka, troszeczkę w jednym miejscu się tutaj przekrzywiła i to by nie trzymało, ale jest ładnie izolowany ten transformator. Tutaj są odcięte przewody od jednego z tych gniazdek.
No i w środku, tak jak powiedziałem, ta obudowa jest pusta. Natomiast to, co mnie ciekawi, to jest fakt, że od tej strony nie ma tutaj żadnego mocowania transformatora, czyli transformator musiał być przykręcony tutaj od góry i po prostu wsuwany w środek tej obudowy. Tutaj zachowały się po nim śrubki. Będę musiał poszukać oczywiście takich transformatorów 220 na 24 V. Jest dosyć dużo, ale wolałbym oczywiście kupić transformator mniej więcej z epoki. Najfajniej byłoby oczywiście znaleźć transformator warszawskich zakładów silników elektrycznych, aczkolwiek oczywiście nie wiem, czy same transformatory, no chyba tak, ponieważ tutaj jeszcze raz popatrzę na te wiadomości Urzędu Patentowego. Zastanawiałem się, czy zakłady produkowały też transformatory, czy wykorzystywały produkty jakichś innych zakładów, ale tu jest wyraźnie napisane towary, silniki elektryczne, transformatory. Tak, czyli powinienem zdobyć tutaj taki stary transformator warszawskich zakładów silników elektrycznych, co myślę, że nie będzie takie zbyt łatwe, ale oczywiście poszukam, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tymczasem założyć tutaj jakiś inny pasujący transformator o podobnych właściwościach czy o podobnych parametrach, no i przynajmniej mieć takie działające urządzenie do czasu, aż znajdę, jeżeli w ogóle znajdę oryginalny tutaj ten w cudzysłowie wkład, czyli właściwy transformator, który powinien się w tej obudowie znajdować. Tutaj niestety już żadnych innych danych nie ma tutaj nigdzie nic o jakiejś dacie produkcji. Jedyne co mogę zrobić, to ewentualnie zmierzyć tutaj te wymiary obudowy, żeby poszukać mniej więcej pasującego transformatora, zwłaszcza takiego, który udałoby się tutaj przykręcić, aczkolwiek zawsze można coś kombinować z jakimiś dodatkowymi podkładkami. Ok, tutaj mam taką miarkę, tu mi pokazuje powiedzmy 11,5 cm na 13,5 cm. Sobie to zapiszę, 11,5 na 13,5. Głębokość, no powiedzmy 13 cm, żeby nie było 13 cm. Dobra, a tutaj między tymi śrubami rozstaw jest 13 cm. Ok. 11,5 na 13,5, 13 i tu na 13. No coś podobnego poszukam, tak jak mówię, w razie czego tu jakieś mocowanie można będzie zrobić. No i tutaj jeszcze ten bakelitowy taki dławik na przewód. Trzeba będzie znaleźć. Przewód fajny mam, wtyczkę mniej więcej z epoki. O, jedną z tych wtyczek 10 amperów 250 V. Jedna z takich wtyczek byłaby bardzo fajna. Myślę, że podobna do tej, która jest przy tym transformatorze, też 10 amperów 250 V. Nawiasem mówiąc też z olkuskiej fabryki. A ta akurat chyba nie. O, nie, ta też nie. Ta jest 6 amperów 250 V. No to tutaj jest 6,25, to taką 10 amperową wezmę. Dobra. No i tutaj ewentualnie też zrobimy przewód ochronny, ale no tak, trzeba będzie tu zrobić jeszcze oddzielny przewód ochronny, którym ten transformator będzie przypinany gdzieś tam, nie wiem, na przykład do jakichś rur kanalizacyjnych, kaloryferów, czy w jakiś taki podobny sposób. Dobra. Myślę, że mogę już tę obudowę zamknąć. Trochę szkoda, że nie ma tutaj nic w środku do obejrzenia, bo fajnie byłoby taki transformator wypróbować, ale obiecuję Wam, że niedługo postaram się zdobyć taki transformator, który zamontujemy w tej obudowie i wtedy sobie działanie obejrzymy. Nawet jeżeli na razie nie będzie to oryginalne urządzenie z warszawskich zakładów silników elektrycznych. Nawiasem mówiąc, takiego silnika też cały czas szukam. Nie
przykręcam tego bardzo mocno, bo i tak będzie to w najbliższym czasie odkręcane. No, jeszcze troszkę. Ok. Tak sobie pomyślałem, że skoro już oglądamy dzisiaj te produkty warszawskich zakładów silników elektrycznych, to żeby przynajmniej coś w cudzysłowie zadziałało i zawarczało dzisiaj, jeżeli ten transformator jest niesprawny, to przypomnijmy sobie może działanie tych starych odkurzaczy. Najpierw wezmę ten odkurzacz Syrenka z roku 1959, który wprawdzie, tak jak powiedziałem, wyprodukowany został w stołecznych zakładach sprzętu gospodarstwa domowego, ale w nim znajduje się silnik właśnie z warszawskich zakładów silników elektrycznych. Podłączę ten odkurzacz, chwileczkę. Wezmę sobie tutaj mój regulator napięcia. Może postawię go tak, żeby był on również widoczny. Do regulatora napięcia podłączę taką listwę bez bolca uziemiającego, bez przewodu ochronnego. OK. Do tej listwy włączę nasz odkurzacz Syrenka. I teraz ten regulator, zmniejszę tutaj na nim napięcie i mogę go podłączyć do zasilania. OK. Na wszelki wypadek, jak zawsze, okulary ochronne sobie zakładam. Pamiętam i przepraszam, biję się w piersi, tego jeszcze nie zrobiłem, że w tym odkurzaczu Syrenka był uszkodzony przełącznik taki starego typu, bakelitowy przełącznik hebelkowy, chyba to się poprawnie nazywa. Ja go mam, brakuje mi tam takiej sprężynki do niego i przyznaję, że ciągle go jeszcze nie zreperowałem. Powinienem był to dawno zrobić, ale no ciągle przychodzą jakieś nowe projekty, więc to jeszcze czeka na naprawę. Powinien ten odkurzacz być połączony bezpośrednio z pominięciem tego przełącznika. Przekręcę kamerę tak, żebyście mogli to lepiej zobaczyć, bo tutaj fajnie się napełnia od razu ten worek na kurz. Ok, myślę, że teraz będzie to troszeczkę lepiej widać. Jeszcze raz włączam ten regulator. Ten silniczek z warszawskich zakładów silników elektrycznych działa, aczkolwiek pewnie trzeba będzie w nim z czasem wymienić te stare łożyska z 1959 roku. Myślę, że jeszcze do tego odkurzaczyka będziemy wracać. Koniecznie trzeba będzie mu wymienić ten przełącznik. Odstawię go na razie i wezmę jeszcze tego skrzata. Tutaj wyłączam Syrenkę. Tu sobie podłączam listwę, tutaj włączam skrzata do listwy, zmniejszam napięcie, włączam zasilanie i włączmy skrzata. No, ten silniczek też wyraźnie już tam coś ociera. Myślę, że też trzeba się nim będzie jeszcze raz zająć. Trochę nie chciałem tego robić, bo zawsze trochę mi szkoda wymieniać łożyska w takich starych urządzeniach, ale tego silnika jeszcze nie rozkręcaliśmy ani w tym odkurzaczu. Pamiętam, że tylko wyczyściliśmy te odkurzaczyki w środku, natomiast myślę, że będzie to fajnym pomysłem przy jakiejś innej okazji zająć się też troszkę dokładniejszym przeglądem tych starych polskich silników z warszawskich zakładów silników elektrycznych, a mam też ogromną nadzieję, że uda mi się prędzej czy później znaleźć też jakiś taki większy silnik indukcyjny typu silniki do pralek, które chyba też były w warszawskich zakładach silników elektrycznych produkowane. W każdym razie na pewno w jakichś 2 albo 3 ofertach internetowych takie dosyć spore silniki indukcyjne widziałem.
No i to chyba tyle na dzisiaj. Obiecałem Wam, że to nagranie będzie krótsze niż zwykle i myślę, że było krótsze niż zwykle. Troszeczkę długo gadałem o historii tych warszawskich zakładów silników elektrycznych, ale to jest to, co mnie zawsze interesuje i myślę, że warto zdobyć dodatkowe informacje o właśnie historii takiej czy innej fabryki. Cieszę się, że udało mi się dzięki temu transformatorowi troszeczkę rozszerzyć tą jednak bardzo małą i skromną kolekcję urządzeń związanych właśnie z warszawskimi zakładami silników elektrycznych. Będę szukał dalszych produktów tej fabryki. Widziałem m.in. takie transformatory w troszeczkę innej obudowie. Nie wiem dokładnie jakiego typu. Jeżeli uda mi się taki transformator znaleźć, to na pewno go tutaj zaprezentuję. No i będę chciał, tak jak Wam powiedziałem, przynajmniej może tymczasowo zdobyć jakiś inny stary transformator, który w tej obudowie zainstaluję, no ale najbardziej chciałbym zdobyć oczywiście transformator warszawskich zakładów silników elektrycznych. Będę go szukał, na pewno go obejrzymy, a jeżeli chodzi o transformatory, to przy jakiejś najbliższej okazji obejrzymy sobie też ten drugi transformator TB2, ten, który oglądaliśmy, jest, przypominam, TB3, z warszawskich zakładów wytwórczych aparatów wysokiego napięcia z 1955 roku. Mam nadzieję, że on będzie działał i będę mógł Wam już w jednym z następnych nagrań pokazać dla odmiany jakieś działające urządzenie. Nie chcę dalej przedłużać. Dzięki za dzisiaj. Widzimy się już, myślę, za kilka dni przy okazji prezentacji jakiegoś kolejnego starego urządzenia. Ten transformator odstawiam na razie na półkę, ale tylko na razie, bo tak jak powiedziałem, będziemy do niego na pewno wracać. Cześć, dzięki, do zobaczenia.